Witajcie moi mili, temat dzisiejszego odcinka M47 plus chip. Kurczę, temat dzisiejszego wykładu. Ej, no ja wiem, że to nie jest jakaś MK czy też Alpina, ale jest to mega popularny temat przecież. Jak wiadomo, u mnie na kanale są różne samochody, jest mieszanka, czy to droższe, czy to tańsze, czy to mniej rozsądne, czy to bardziej rozsądne i w tym przypadku nawet bardziej przystępne BMW E91 320D, ale jeszcze przedliftowa, rocznik 2005, właściwie początek produkcji, czyli pod maską mamy 2-litrowego turbodieselka, ale jeszcze z rozrządem z przodu M47 oznaczenie, o tym później może troszeczkę. Maszyna skonfigurowana jest rozsądnie, prosto, aczkolwiek właściciel kupił ją ze względu na bardzo niski przebieg po prostu. Właściciela serdecznie pozdrawiamy, zresztą był już u mnie kiedyś BMW E46, no to teraz E91. Słuchajcie, kupił ten samochód z przebiegiem 101 tysięcy kilometrów i ogólnie, no jak się można domyślać, sprawdzał dokładnie, czy ten przebieg będzie prawdziwy, a jeśli nawet przekręcony, to o ile. Wyszło, że jest to prawdziwy przebieg, ma 54 strony w PDF-ie z serwisu tego samochodu, po prostu z wymian olejów, nawet takich wiecie, nieco ile kilometrów, tylko raczej takie czasowe. Kosztem takiego trochę prostszego wyposażenia postanowił wziąć ten samochód. Estetycznie był on tutaj troszeczkę do ogarnięcia. Zobaczcie, nawet tutaj mamy klameczki nielakierowane w kolorze nadwozia. Prawdopodobnie to było tak bazowo wychodziły E90 z takimi klankami i E91. Dobra, ogólnie jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny, nie będzie to długa prezentacja, tylko taka, jedziemy na autostradę, zobaczymy jak ten samochód się buja, zmierzymy go raceboxem. Tutaj jest oklejenie, żeby po prostu, wiecie jak to, lampy w przedliftowych E90, E91 tutaj takie jasne są. No w serii są takie troszkę Lanos Luki, jak czytałem w komentarzach, Lanos Luki. Jak wygląda E91, chyba nie trzeba wam tłumaczyć, samochód popularny, bardzo często spotykany na naszych polskich drogach, no i już też rozsądny cenowo bardzo, ale z drugiej strony też ciężko dorwać, zadbany egzemplarz. Końcówka wydechów jest wymieniona. Wcześniej jako jeśli jest to 320D, no to była taka owalna, okrągła, takie jajo. Z zewnątrz no to jeszcze zostały zmienione felgi, nie ma auto M-pakietu, nie ma ksenonów, a inerki widzę, że są wymienione na czarne, normalnie powinny być chromowane. Jeśli chodzi o bagażnik, no to można go otwierać na dwa sposoby, tutaj i od razu roletka nam się chowa do góry. No i co, możemy to zamknąć, cyk, otworzyć. Autko nie jest dość duże, bo ma 4,5 metra długości. Ta generacja BMW trójki nie jest zbyt dużym samochodem, aczkolwiek bagażnik myślę, że jest dość pojemny. Jest wszystko ok z bagażnikiem, nawet jakościowo ładnie te materiały, to wszystko fajnie tak wygląda. Tak po prostu porządnie bym to ujął. Dobra, zamykamy. Miejsce z tyłu. Roletki są ogólnie dwie, bo jeszcze tutaj jest taka pionowa wsiadka. No już tutaj z tyłu tak się nie będę wciskał, ale generalnie jak ktoś ma tak, cztery osoby o wzroście 185 cm spokojnie pomieszczą się w tym samochodzie. Dwumetrowcy raczej będą mieli ciaśniej już na wcisk. Boczek drzwiowy tu miękko, tu jest materiał. Ogólnie mamy tutaj tapicerkę materiałową, ale jasną. No i tutaj boczek drzwiowy też jest miękki, proszę Państwa, cały boczek drzwiowy jest miękki. Wiele osób pisze, że to już banglowe BMW, to już jakościowo tak gorzej. Zresztą wiecie, to jest w ogóle ciekawy temat. Generacje BMW, które powstały w czasach Chrisa Bangle, tu już przecież koniec. Tam takie pitolenie, Chris Bangle widocznie miał rację, skoro nawet dzisiaj te auta są bardzo lubione i według mnie nawet lepsze jakościowo niż wcześniejsze E46. Tak, proszę Państwa, przeskok z E46 na E90, E91 to tak jakby przeskoczyć o dwie generacje. Nawet może jest ok, mniej tradycyjny trochę wygląd, czy to wewnątrz, czy to z zewnątrz, ale jakościowo, że 46, te plastiki na środku to były po prostu takie ordynusy twarde i bardzo często się wycierały. Tutaj ten samochód akurat jest mega zadbany. Zresztą zobaczcie jak tutaj wygląda oparcie całe, no ale jest mały przebieg akurat w tym egzemplarzu. Generalnie generacja E90, E91 nawet względem F30, F31 nie ma takiego dużego przeskoku. No jest tutaj więcej miejsca niż w E46, nawet proszę, ja mam 2 metry wzrostu i dla mnie pozycja za kierownicą w tym samochodzie jest naprawdę idealna, świetnie mi się tutaj siedzi. W zasadzie też ciężko uwierzyć, że ten wóz ma jeszcze niżej można, zobaczcie tu przestrzeni na to. Ten wóz ma prawie 20 lat. Kto by pomyślał? Proszę, deska rozdzielcza też cała miękka. Tutaj na dole też miękka. Nawet tu
schowka też jest miękko. Proszę bardzo, nawigacja wąska akurat jest. Dobra, odpalimy sobie może. Właściciel zrobił ten samochód 20 000 kilometrów, ale tu będzie na pewno wysyp komentarzy. Toż ten przebieg, no to zakręcony, na pewno to jest Turek jakiś, Turas. Owszem, w zasadzie jest to Turas, bo mamy na dwozie Touring, ale no, kurczę, nie możecie tak ciągle wszystkich samochodów mierzyć miarą swoich przecież. O, proszę, taki starszy iDriving, liczniki proste, czytelne, bardzo szkoda, że nie ma tutaj temperatury płynu chłodniczego, tym bardziej oleju, ale już chociaż płynu chłodniczego. Ekonomizer, prędkościomierz wyskalowany do 260 km na godzinę. I co, klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa, wszystko tu jest proste, fizyczne przyciski, fotele elektryczne, podgrzewane, gałęcjusz, jeszcze też taki analogowy, no i ta rolka z przyciskiem menu. Ogólnie w 2005 roku no to ten samochód uchodził za taki bardzo minimalistyczny w środku, ale dzisiaj no to tutaj wielu właśnie doceni, że mamy jednak fizyczne przyciski i nie jest jednak do końca minimalistyczny. 2-litrowy dieselek pod maską, 4-cylindrowy, troszeczkę go słychać jak tak sobie na wolnych obrotach chodzi, czy jak mamy na D, ale tak też było w E46, bo w E46 też było M47. No tutaj już w późniejszych rocznikach zaczęto montować silnik N47 z łańcuchem z tyłu. Otwieramy, jak to wygląda. Zobaczcie, jak tutaj silnik jest cofnięty, jak on tutaj jest umiejscowiony z tyłu. Kurczę, ale zaszedłem, sam sobie zasłoniłem wszystko. Patrzcie, tutaj mamy oś, idziemy, no i co? I silnik jest jakby za tylną osią bardziej. No i skrzynia, wiadomo. Widać, że tutaj jest miejsca na 6-cylindrówkę, czy nawet przecież MK miała 8-cylindrówkę V8, ale no 6-cylindrówka rzędowa raczej będzie dłuższa niż V8, za to węższa, ale to nieistotne. Mowa o M47. W serii silnik ten generował 163 konie mechaniczne oraz 340 Nm. W zasadzie takie normalne wartości jak na 2-litrowego diesla z tamtych lat. Mamy tu automatyczną skrzynię biegów 6-stopniową ZF6 HP, bardzo fajna skrzynia i to też jest duża różnica pomiędzy ZF6 HP a GM-owską z E46 320D. No przecież ja miałem E46 320D Touring właśnie z automatem, no i tamta skrzynia GM-owska to takie pół CVT generalnie, tak się ten lock-up wysoko załączał. Tutaj jest już dużo lepiej, ale powiem tak, ta maszyna trochę waży, lekko poniżej 1600 kg, no to ten silnik ma co tutaj robić generalnie, ale zmieniony został tutaj program silnika oraz skrzyni biegów. Jeśli chodzi o silnik, no to mamy około 200 koni mechanicznych oraz 410 Nm, a do skrzyni zostało wgrane oprogramowanie XHP Stage 3. Osiągi. Jeśli chodzi o seryjną taką BM-eczkę, producent deklarował, że powinna ona osiągać pierwszą setkę w 8,8 sekundy. No i jest różnica. Ogólnie jak się depnie tym samochodem, to czuć, że on sobie po prostu tak lżej znacznie jedzie. Prędkość maksymalna dla seryjnej takiej 320D z automatem w Touringu 218 km na godzinę. No myślę, że nie ma tutaj kagańczyka, ale troszeczkę z właścicielem sobie podyskutowaliśmy przed kręceniem. Ogólnie kagańczykiem może być tutaj skrzynia, zależy jaki to jest dyfer, wiecie, jest parę takich zależności, ale to zobaczymy jak będzie. 100-200 też myślę dzisiaj sobie pomierzymy, zobaczymy też jaki będzie ruch. Dobra, przenosimy się pod autostradę. No już dzisiaj tutaj bez postoju, bez soundchecku, 4-cylindrowy dieselek, wiadomo jak brzmi 4-cylindrowy diesel przecież. Nie o to tutaj chodzi, żeby on pięknie tutaj nam śpiewał, by mało palił. Zużycie paliwa skasowałem tutaj na tym rądku. No i dobra, będziemy jechać, klimatyzacja jest wyłączona, jeszcze tutaj nawiew szybko ustawię na kamerę, by się nie przygrzewała. No i zobaczymy, może jakieś 100-200 tutaj ciapniemy, ale może być generalnie spory ruch. No jejku, jeszcze na S powinienem przerzucić. Wtedy najszybciej chyba biegi się tutaj zmieniają, jak jest Stage 3 wgrany od XKP. No niestety, tak wolne wyprzedzanie, praktycznie równa jazda, że nie damy rady tutaj zmierzyć. To co, na razie będę może tutaj próbował na maksa się bujnąć. 218 wpisane. A teraz, żeby nie było,
Nie cisnę do dechy, sobie odpuszczam. Widzę wyprzedzanie, no to odpuszczam. Normalny chłop. No, Peugeot Partner. No, by się przydało chociaż tę deklarowaną prędkość osiągnąć, pojechać więcej. Dzisiaj jest boczny, dość mocny, ale boczny wiatr niestety. No jak Kagańczyka raczej tutaj być nie powinno, panie. No i już 220 było. Dobry znak. No według licznika za 230. Kurde, 100-200 by się przydało zmierzyć. Wiecie co, jak ma tak 200 koni mechanicznych, ale kurde, 7,2 do setki jest dobry czas. Tak 26 sekund mogłaby mieć 100-200. Tak mi się wydaje. Dobra, ale tutaj nie będę się bawił w seregiele, prędkość maksymalna jak na razie, bo odcinek specjalny. No tutaj Niemca buja po lewym pasie. No jest dość równa droga. A maszyna... Kurczę, jest tutaj Kagańczyk, normalnie. Tak jak właściciel mówił, coś tutaj odcina. Patrzcie, i 6,5 litra, jak jest lekko z górki, 6,5 litra nagle spalanie chwilowe. Na 223, no jeszcze raz spróbujmy. O kurczę, tutaj tuner nie usunął chyba Kagańczyka. Jeśli jest, to nie usunął. Jeszcze raz. Pyk. No nie. I odcina. Niestety. No dobra, będziemy zawracać. Ale zawrócimy sobie na Szwed. Tam jest taka fajna, fajny, prosty odcinek, by zmierzyć 100-200, tak fachowo. Tam spalanie. 14,3 litra, jak tak sobie deptamy. Kurczę, Kagańczyk, no. I powiem wam, zobaczcie, pod wiatr teraz ciśniemy. Tutaj był taki lekki łuk i teraz jest pod wiatr, nie z bokowca. Także zawrotka. No i będzie w dupkę, będzie ładny czas. 100-200. Tylko żeby ruchu nie było. Musicie mocno trzymać kciuki. Robimy soundcheck. E91 z M47 po programie. I cyk. No, dieselek, ale prowadzenie, muszę przyznać, naprawdę bardzo spoko. Te BM-y mają fajny rozkład masy. Zawieszenie też jest dosyć fajnie skonfigurowane. Tak swobodnie tu się jeździ, po prostu wjeżdżamy w zakręt, skręcamy tak jakbyśmy normalnie komuś tam napluli w twarz na przykład. Czy może kurczę, może trochę się tam rozpędziłem za bardzo z tym porównaniem, ale jest to takie mega swobodne jakieś, po prostu nie wiem jak wam to opisać, ale tak się aż przyjemność z jazdy aż taką. Oczywiście wiecie, to taki żarcik tylko był z tym napluciem w twarz, no ludzie, no. No i dobra, tu będziemy próbowali 100-200, no to ciśniemy. Na początku będzie troszkę pod górkę, a później troszkę z górki. Powinniśmy 100-200 zbadać. Tam widzę, dwie osoby już badają przede mną. Ojejku, dobry czas będzie. No, dawaj BM-eczka. 25,66 i 0,1% z górki, no ale z wiatrem w dupkę. No, a wiecie, takie 200-konne diesle, jak ważą 1600 kg, to przeważnie niecałe 30 sekund, takie 28 robią. A jak tutaj trochę wiatrów w dupkę, no to wyszło jak wyszło. Ej, tak jakby Kagańczyk się odblokował. Nie, znowu jest jakieś zblokowanie, cholera. Na 226 teraz mi puściło. Dziwne jakieś to jest na maksa. Nie, no dobra, nie będziemy już tutaj cisnąć, ponieważ jest zwyczajnie za duży ruch, no.
Czasami trzeba odpuścić, nie można tak na siłę po prostu osiągać VMAXa. 226 i ten taki dziwny kagańczyk. Niecałe 26 sekund 100-200, ale z wiaterkiem w dupkę. Pomiar od 0-100 zrobiony wcześniej 7,26 jakoś. No i w tym odcinku byłoby to na tyle. Średnie zużycie paliwa spadło do 10,9. Bardzo ładna, sympatyczna próba autostradowa. Fajny samochodzik w rozsądnej cenie. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.